Siemaneczko kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. 8, 50 level Paladynem. Dziś kolejny raz wypunktujemy sobie, gdzie można polatać w bardzo krótki i fajny sposób, tak mi się wydaje przynajmniej. Dziękuję za miły odzew pod ostatnim odcineczkiem, lecimy, nie zastanawiamy się. Paladyn od 8 levela. Ja akurat kiedyś jak sobie tam biegałem, no to zawsze moim priorytetem było, żeby mieć ten 70-80 skill. Wiem, że nie każdemu chce się to robić, nie każdy ma czas, nie każdy też ma tyle hajsu, żeby przeznaczyć miesiąc paca na offline trening. Wiadomo, weźcie to pod uwagę, drodzy widzowie, że bijąc te expy, które wam pokazuje, że te skille naprawdę robią dużą robotę i po prostu na niektórych miejscach możecie mało efektywnie biegać, mając przykładowo tego 55 dista, także to już odhaczyłem. Bronie, jakie musimy nosić od 8 levela, no wiadomo, że Spiry, łuk, Elven Bow, jeśli macie troszkę więcej hajsu, jeśli jeszcze więcej hajsu macie na to Trolling Starsy, byłoby idealnie od 20 levela plus Hunting Spiry. Sniper Arrows też 20 plus, jeśli używacie łuku, dalej Royal Spear od 25. 40 plus możecie zmienić na Onyx, 4-2N zaczarowane spiry. No i w sumie to by tak wyglądało z ekwipunkiem. Tutaj przełączymy scenę. Fajnie jakbyście się dorobili Werewolf, amuletu, Woodcape'a, Paladin Armor, Zaolegi oraz Boss of Haste. Na pewno wam to troszeczkę ułatwi rozgrywkę, fajnie wam się będzie biegać. No i teraz zaczynamy od expowisk. Na sam początek, no to wiadomo, klasycznie trolle Abedendriel, trolle Edron. Plus jest taki, że no spiry z nich wylatują, jeśli nie macie skilli, no to śmiało możecie sobie tam potrenować, no i też nie musicie robić co chwilę refilla, żeby wracać i brać nową amunicję, po prostu bijecie sobie, latacie tak długo jak chcecie, a sobie bestiarki przykładowo nie robicie, żeby już tam więcej nie wracać. Później gobliny nieopodal Abedendriel lub Edron, podobna sytuacja, tym razem tutaj wypadają kamienie, więc jeśli nie macie tych skilli, śmiało możecie sobie na nich te skille śmiało podbić. No i 12 level, raczej nie, dalej 8, przepraszam was widzowie, jakiś dziś zamulony jestem. 8 level, no to wiadomo, że dalej lecimy tym razem z Famtrolle na Venorę lub Port Hope. Tutaj akurat również są spirki, ale plus do tego jeszcze Medicine Pouche, na których możecie zarobić, albo sobie je po prostu pozamieniać na bugi i je pootwierać. Następnie lecimy, jeśli mamy oczywiście hajs, bierzemy Celtringa, lecimy na Korymy, bijemy naprawdę spokojnie. Korymy Venorę, ewentualnie Karlin, choć na Karlin może być bardziej hardkorowo, bo tam w niektórych miejscach te Korymy są naprawdę w dużych skupiskach. Dalej lecimy sobie na Amazonki, zbieramy, zarabiamy. Także tutaj wielkiej filozofii nie ma, każdy chyba o tym mówi. Dalej Cyslopy na Edron, ewentualnie Mistrok, tutaj o tym Steltringu nie zapominamy. No i cały czas trzymamy tak samo taranki na Port Hope, Guleft, Hajs. No taka alternatywa w sumie, rzadko kiedy ktoś wspomina o Monstertom, żeby tam w podziemiach latać, ale w sumie jest tam fajnie i też mało ludzi tam biega. Dalej tak samo lecimy, lecimy na Tombie na Edron. Coś się źle przygotowałem i tutaj masło maślane mi wyszło, no ale trudno. I później Minotarashia, nie zapomnijcie wcześniej sobie wziąć Minotaska na Kazo, później Pitcher Caves, bierzecie Steltringa, jak będziecie mieli Steltringi, to nieważne co tam traficie, to zawsze będzie naprawdę fajnie, najlepiej jeśli będą Huntery lub Glamwolfy, to będzie spoko, ale nie zapomnijcie o tym Steltringu, bo bez tego to naprawdę będzie lipa, później Dwarfy Roty, ewentualnie Soldy, Guardy to no może być ciężko, jeśli większa harda na was się zleci, później Stone Refinerki, kochane, można tam biegać i biegać. Następnie Zombiaku na Tracer Isle, fajne miejsce, rzadko uczęszczane przez ludzi, warto, wygooglujcie sobie to na necie, jak tam dojść, jak się dostać, naprawdę fajna miejscóweczka. Następnie Jalagule, tak samo jak Edek, mógłby tam sobie latać. 25 plus, no to Forest Fury, czyli exp i profit przy odrobinie szczęścia, później no Dwarfy Guard, o których wcześniej wspominałem, ale tutaj już bardziej bym ten 25 level trzymał. Magical Quarter, czyli szukamy Rainsa, plus do tego fajny exp sobie, bo bardzo szybko to wszystko wpada. 25 plus, tak samo Spike'as, później Mutant Humany, Dragony, Jala, na spokojnie uważamy tam na te cave, gdzie można spotkać Serpent Spawna lub Hyderkę. Następnie bawimy się w taski, czyli Ape City, Carnip Hill,
Później już lecimy na dragony, schodzimy, eksplorujemy, zobaczymy jak sobie tam damy radę. Jeśli jest spoko, no to te DL pojedynczo też możemy się bawić. I na końcu Hunt and Religii na Vengoth, miejsce w sumie bym powiedział, że bardzo, ale to bardzo rzadko uczęszczane przez paladyniarzy. Jeszcze na tym levelu większość ludzi tam poleca gdzieś tam 50+, ale jak ogarniacie, sądzę, że powinniście sobie tam dać radę. Stealth Ring też mile widziany. Także kochani, ten odcinek akurat zupełnie krótszy. Jeśli coś tam byście chcieli dodać sobie, gdzie co i jeszcze można by było sobie fajnie poekspić, nie tylko latając na jednym miejscu w koło, to śmiało piszcie, bo na pewno wszystkich miejscówek nie wymieniłem, aczkolwiek te kilkanaście wydaje mi się, że jest fajnym pomysłem, by wbić w miarę szybko ten 50 level i nie zamulać na jednym spocie. Także kochani, jeśli jesteście nowi, zostawcie suba lub łapeczka w górę, w dół, jeśli wam się podobało czy nie. Także życzę wam miłego dnia, do zobaczyska niebawem, a za 2 dni kolejny taki short film z rycerza. Także do zobaczenia, na razie, yo!